Ale Star Citizen to scam! To nie To jest- istnieje, to jest scam! Tak, tam nie ma w ogóle kontentu. Już od wielu lat nie ma żadnego kontentu i nic tam ludzi nie trzyma. Ale ta gra nie istnieje. O czym my tu rozmawiamy? Mistyfikacja. To jest ściema. Hemoglobina, taka sytuacja, tak. krzyżująca. Kościół Chrisa Robertsa. Wyznawcy fanatyczni. Oj tam od razu wyznawcy, no. Dobra. Masoni. Święty Krzysztof zbaw nas, tak? Tak, święty Krzysztofie, przyjdź i oddaj nam trochę store kredytów, byśmy mogli zakupić nowe CCU. Masoni ze Stantoni. I na Warbonda. Warbond forever. Krzysztof Downie, co zrobiłeś? Nie oceniaj mnie, Michałek. Sam nie jesteś lepszy. Dobra, teraz na poważnie. Jeżeli to wszystko działa, to zacznijmy może od tego, że zbliża nam się tutaj 17 listopada nowe IAE, które ponownie odbędzie się w Mikroteku na New Babbage, czyli będzie super, mega zarąbiście dostępny dla każdego. I zaczniemy od tego starego wideo, które mamy tam gdzieś zakolejkowane, tak? Sergio, odpalaj! Odpalam, proszę bardzo. Poszedł! Join us for the biggest Whitley's Guide IAE special yet, with exclusive looks at all your favorite manufacturers. Drake CEO Andon Arden. Plus, surprises and announcements you won't want to miss. We'll see you there. Jax, lecimy po ciebie, lecimy! Dobra, koniec po tym wideo. Memoriam, tak. Tak, zacznijmy może od początku, tak trochę poskaczę tutaj, nie wiem czy to zadziała, czy to tak działa. Działa to tak, czy to mi się tylko wydaje? Tylko że musisz działa, puścić tak. na chwilę. Okej. Zaczniemy od początku, więc ja tutaj przejmę kontrolkę na chwilę, żebyśmy po prostu mieli tutaj po drodze. Więc tak, w zeszłym roku na IAE pokazano nam Corsarza, jak dobrze pamiętam, to był jego chyba debiut wtedy, więc pojawił się i był wiele teasowany, więc to nie jest jakiś tam nie wiadomo co. Scorpius był już od jakiegoś czasu, więc to też nie był problem. Alieny wszystkie wskoczyły tak jak powinny. Vulture też. Vulture to była chyba jego premiera wtedy grywalna, jak dobrze Tak, pamiętam. w końcu Chociaż nie można jestem było zrobić scrapping. Tak, ale to różnie z tym bywa, bo już nie ta pamięć. Potem mamy Elona Muska. I teraz tak, tutaj pojawiają się dwa nomady i to chcę, żebyście zapamiętali, bo w tym nowym IAE te dwa nomady są też. Także tutaj miniemy to przez chwilkę. I mamy tutaj karetkę w walce i Karaka, który jest nie tym Karakiem, który miał być, ale jest. Więc było dużo spekulacji odnośnie Karaka i na tym się skończyło, czyli tylko była spekulacja, nic więcej. Przeskakujemy kawałek dalej i pojawia nam się Jax McCleary. Pamiętacie, jak się skończyła historia Jaxa w zeszłym roku? No Znaczy to w odłożył sumie chyba. Jax utknął w pyro. W poprzednim Expo można było codziennie śledzić jego przygody. I go Star tam Citizenowy w Stick okolicy. go ratował. Tak, i jego Star Citizenowy Stig, inaczej Jimmy, poleciał na wielki ratunek, gdzie jednocześnie został odkryty pewien wariant statku. Tak jest. Pamiętasz statek? Nie wiem, czy to nie był Perseus przypadkiem. Galaxy. Galaxy, baby. właśnie. Wiem, że to było coś RSI, ale to już rok temu, więc... No, Pamięć Rockstar- nie ta, tak. Tak, rok, nie no, rok sobie 30. minął, nie? RSI. Tak, odkryli nam wtedy Galaxy i był koncept Galaxiora, czyli jesteśmy roczek po Galaxiorze, prawda? I jak go nie było, tak go nie. No dobrze, ale przeskakując, historia skończyła się lotem Corsarza i Corsarz został unieszkodliwiony tym rozbłyskiem gwiazdy. Pamiętacie to? Mhm. I utknęli, Bob utknął z Stigiem i z Jimmym i z Jaxem i z ekipą na Corsarzu gdzieś w Pyro. No i teraz może przejdźmy do tego nowego trailera, który będzie tak naprawdę clue tego całego naszego wydzimisię dzisiejszego. Experience a universe of possibilities. Intergalactic Aerospace Expo 2953. All your favorite ships and manufacturers. Plus, a few new surprises.
touching down at Tobin Expo Center November 17th. Zauważcie, że to są normalne nomady, prawda? Tak. I to są te stare modele, to nie są te nowe modele. Widać w nich troszkę tutaj zmieniony ten spoiler z tyłu, ale nie ma jeszcze traktora, który już jest dostępny w wersji 3.21.1. Także tutaj nic nowego. Jedziemy dalej. Bardzo ładny, że tak powiem, wgląd na New Babbage jeziorko i mamy tutaj 3 LX-y goniące się z czymś innym, czego nie widać. Te LX-y to jest nic nowego, mamy je od ostatniego patcha. Małe główienka takie, no. Tak, tak. Tutaj widzicie nowy wariant Spirita. Aktualnie mamy dostępny wariant A1, to są dwie C1 i w tle za tymi C1 jest teraz 600 widoczna, ale przed nimi leci F8C. Tam 890 jest widoczna. Też możliwe, no. Dobrze, i zaczynają się teraz rzuty w halach, czyli nic tak naprawdę nowego tutaj nie będzie widać na początku, więc puścimy sobie dalej, przeskoczymy pomiędzy Korsarzem, Vulturem, Vulturem, Furią, Scorpiusem, czymś tam pomiędzy nimi, Spirytem pierwszym, Spirytem drugim. Tak. Tak, wszędzie spiryty, tam normalnie wszyscy będą tak nabuzowani, że jak wyjdą, to nie będą wiedzieli, co się dzieje. I na końcu mamy Misk i pojawił się tutaj Hulsi. Na środku to jest taka zmiana, Hula na dole, to tam nie ma znaczenia. I w tym momencie zaczynają się nowości. Tu będzie ciężko pauzować, ale spróbuję. Mamy A1 i teraz tak, pierwszy nowy pokazany w trailerze to jest tutaj Storm. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest ten nowy czołg, lekki czołg Stormik. Tak jest, pokazany model już wykonany dokładnie. Jedziemy kawałek dalej. I tutaj pojawia się drugi statek, który już jest dostępny tak naprawdę, ale go jeszcze nie mamy, że tak powiem, do zabawy. Na live oczywiście. Spróbuję tutaj. Dobra, jest tutaj. I tutaj jest SRV. I wydaje mi się, że to będzie sposób, w jaki uratują Jaxa. Bo tak naprawdę to byłoby dobre nawiązanie do niego w tym momencie. Będą go wyholować do tego, aż do Stantonu. Tak, nie byłoby to głupie. Mogliby go też holować gdzieś w Pyro, ale ogólnie byłoby fajnie, gdyby coś takiego zrobili. Ja bym się bardzo ucieszył, jakby Jaxa przyholowali razem z tym Odysejem No, to by Na było Big. miłe. Tylko, że na Big Reveal, bo no powiem szczerze, ten Odyssey już był, przynajmniej taka narracja w poprzednim było, jak tam Jax wcześniej wylatywał do tego Pyro, no to tak trochę mogło sugerować, że to będzie statek, który razem z Pyro wyjdzie. no ja Że bym to się nie będzie obraził. że to będzie taki po prostu, już będzie to otwarta eksploracja, że będzie mógł sobie sam to paliwo robić, że to będzie po prostu taki typowo przystosowany statek, żeby wytrwać w tych trudnych warunkach pyrowskich. Byłoby fajnie, ale oni tego nie zrobią, bo nie sądzę, żeby gdzieś daleko od nas zbudowali, wiesz, tego Odyseja, tak, żeby był dostępny. Plus jeszcze, jak rozmawialiśmy wcześniej, jest w tych holowiewerach dostępny, także raczej nie będzie jako flyable. Ale Czy kto wie? może być już w jakimś bardziej zaawansowanym stadium ewentualnie rozwoju, no bo też już mamy troszeczkę tych miska statków rozbudowanych, tak, więc asety już mają jak to dalej robić. No, zgadza się, bo jakby na to nie popatrzeć, Hulsi został zrobiony dopiero co, prawda? Dokładnie. To Taka jest ich świeżynka. jednak okręt. Tak, zobaczmy, co tam będzie dalej, kawałek drogi. A tak swoją drogą, nie wiem, czy pamiętasz, ale Odyseja Jax porzucił gdzieś. I tego Odi nie ma, więc ostatnim statkiem, na jakim był, to był Corsair. W tym momencie to jest zajawka, że tak powiem, wariantu tego czołgu Storma w wersji przeciwlotniczej. To jest Storm AA, a mianowicie ujawniono jego istnienie w ogóle. Na Leaksach niedawno była po prostu taka wzmianka, że jest coś takiego dostępnego, więc nic innego to być po prostu nie może. Po prostu jest dużo spirytów, więc będzie i klub AA. Tak. No, będzie klub AA na spiryty. Dobra, może być. Jedziemy dalej. I tutaj w ostatnim elemencie, tutaj taka trochę uśmiech do Dantego, który mnie przez chwilę zmylił. To nie jest żaden nowy Aegis, tylko to jest po prostu ksenolot jakiś, który najprawdopodobniej będzie tym nowym starterem, alienowym getakiem. Nie pamiętam, jak się nazywa, Sulien, czy jakoś tak. Widać ten kosmiczny napis taki typowo, widać, że nie nasz, nie stantonowski. Tu w następnym chyba ujęciu będzie on widoczny dopiero, bo tutaj to
nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, w tym momencie. Wiem, że z tyłu jest Redeemer, Tak. ale Z tyłu jest Redeemer, ale to jest ściana. To jest wyświetlacz na ścianie. Po lewej stronie widzisz Pingwina, czyli Avengera. I z prawej strony to jest tak jakby pod kadłubem mu coś jechało, wiesz? Tak jakby on był razem na wystawie z Idrisami z jakiegoś powodu. Tak to wygląda mi przynajmniej w tylko, tym że momencie. ten kolor poszycia mi się trochę nie zgadza, bo to wygląda Też. jak ten guziczek, wygląda jak ten guziczek Redeemera, te co ma właśnie z prawej strony nawet na tym obrazku. Tak, no. Ale coś z tym poszyciem, kolorystyka mi się nie zgadza. Może być przejaskrawiony, po prostu światło może być blisko. Zresztą widać tutaj światło po lewej stronie, ale odpalę dalej i tu nagle będzie taki przeskok pomiędzy klatkami i będą różne ujęcia z tego samego okrętu, ale nie tego. Tutaj mamy jakiś znacznik To właśnie ten wspomniany Apoa. znaczek. Tak, to jest już znaczek na bank jakiegoś Apoa albo bezpośrednio jakiegoś Banulca albo cholera wie czego Gataka najprawdopodobniej. I na tym zakończymy. Mamy IAE 2953. Ok? No to jeszcze taka tylko mała wstawka, bo ten IAE, który pojawił się tutaj, otwiera nam stronę IAE w przeglądarce, czyli możemy wejść na tą stronę przeglądarkową i na tej stronie bodajże przeglądarkowej jest dostępny taka rozpiska, na której mamy pokazane kiedy, jaki producent będzie. Ja to wkleję na szybko na Discordzie, żebyście widzieli. No, dajesz, Misiek. Czyli tak, na sam początek mamy Gataka, co to jest? Aopoa. Apoa, tak. Wiesz co, weź przeczytaj tego Banu? bo to jest Tak, następny kuźwa, to jest bziakie Banu. tak. No tutaj na ostatni to jest ta Espera. Espera, tak. Esperia, Banu, Apoa i Getak. Czyli w przeciwieństwie do zeszłego roku zaczną od ksenolotów. W zeszłym roku, jak się nie mylę, to musiałbym sprawdzić w swoich notatkach, było całkowicie coś innego. Czyli możemy się spodziewać, że będzie coś naprawdę dużego, jeśli chodzi o nich. Tak jak wszyscy zakładamy w tym momencie, Pamiętajmy, że będzie... jak się zakończył ostatni event. Pokazaniem filmiku z wychodzącymi ksenosami, tak? Znaczy to nie był event, to było tylko pokazane, wiesz, jak będzie Squadron 42 w przyszłości wygląda. To No nie, tak, nie To, okej. to wtrącę może wtrącę, w zeszłym roku zaczynał Drake Tak ze swoim jest. wielkim revealem Corsera. I nie tylko Corsera, bo był jeszcze mały katerek. No tak, dokładnie, swojego z pierwszego startera budżetowego AK śmieciarki. Tak jest. Dlatego chciałem nawiązać tutaj w tym momencie. Ze względu na to, że otwierają ksenolotami, wychodzi na to, że będą mówić o nich więcej, czyli możemy zobaczyć te, które już są w produkcji, możemy zobaczyć te, które będą nowe. Możliwe, że będą dwa, czyli może być Santokiai, może być ten Getak nowy, starter i może coś jeszcze dadzą z boku, ponieważ w trakcie tej prezentacji Squadronu 42 był pokazany wrak jakiegoś okrętu. I ten wrak mógł być oczywiście repurposed do tych celów tutaj, powiedzmy, Star Citizenowych. Powiem szczerze, ja bym się ucieszył, gdybyśmy mieli wielką niespodziankę i wchodząc do hali, przynajmniej z zewnątrz moglibyśmy zobaczyć Merchantmana. Bo No to nie byłoby głupie. przynajmniej z tego, co było widać na CitizenConie, on już z zewnątrz jakoś wygląda. Tam było tylko widać, że tam jakichś detali brakowało w wieżyczkach, ale z zewnątrz może mogliby go postawić, tak żeby sobie po prostu stał. Nie obraziłbym się, ale nie liczyłbym też na to, A jest na niestety. tyle duża platforma, żeby tego bydlaka tam gdzieś postawić? Nie ma. No to właśnie. Nie, ale jeżeli jego by zrobili, to byłoby coś innego, bo kiedyś był Idris w hangarze na jednym z eventów i on stał po prostu na podwoziu gdzieś zadokowany, a jego można by postawić gdzieś na zewnątrz. Dlatego myślę, że gdyby go zrobili, to pewnie na Orisonie by go udostępnili jako jeden z okrętów zacumowanych gdzieś. A tak to ciężko by tutaj na Babbage go gdzieś wrzucić tak naprawdę. Chyba, że z Babbage Polish pasem, który miał mieć miejsce, czy tam miał miejsce, może w jakiś sposób hale się zmieniły. Bo są hale Apex i hale Zenith. Tak, no możliwe. Nie pamiętam, żeby były dwie różne hale, szczerze mówiąc. Wtedy chyba była tylko jedna. Znaczy, to chodziło o to, że była rotacja zrobiona, wiesz, że jednego dnia wchodziło jedno, drugiego dnia wchodziło drugie i było to przejście pomiędzy dwoma, żeby była możliwość dostępu mieć do dwóch różnych producentów na raz.
ale to możliwe jest. Ciężko, wiesz, to przewidzieć cokolwiek tak naprawdę. Więc wiemy na pewno, że będzie jakiś starter, wiemy na pewno, że może być coś z Santo Kiai w tej kwestii, prawda? Także pomińmy to. Misiek, następny dzień co mamy? Aegis Dynamics. Aegis Dynamics, tak jest. I w tym momencie tutaj chyba nie będzie nic nowego, nie sądzę przynajmniej, jak myślicie? No, pewnie pokażą to co zwykle. Przecież też za bardzo nie było, nawet podczas ostatniego tego też eventu nic nie pokazywali Aegisowego. Chyba że mają jakiegoś turbo reveala, skoro dali mu specjalny panel na 2 dni. Nie, wydaje mi się, że to jest ze względu na ilość ich raczej. Zresztą każdy z nich ma 2 dni panel, także to jest chyba na jedno wychodzi. Tak, tylko że tutaj wiesz, no poza jeszcze Origin, Anvil i RSI mają też w takim tym w systemie, a tak to wszystkie pozostałe praktycznie mają, że tak powiem, wystawy łączone, tak jak Crusader z Tomb Raider na następnej Tak. tej. To jest centralnie spowodowane tym, że ich jest dużo po prostu, wiesz, bo Aegis ma jedną z największych ilości po prostu statków dostępnych. Jak pomyślisz, jakie mają okręty dostępne, mają ich od czorta i trochę w tym momencie. Jeżeli są też jeszcze ich warianty, nie? Bo masz różne warianty różnych statków, typu 3 Avengery, powiedzmy nawet 4 w sumie. Masz 2 Sabry, masz Gladiusów, chyba jest 3 teraz. Oczywiście pirackiego nie pokażą, ale jest 3. Oprócz tego mamy 4 różne Vanguardy. No i chyba tyle tych mniejszych. Oprócz tego są te wszystkie Holoviewery. Jest jeszcze Hammerhead do tego. Jest Redeemer. Także no mieliby tutaj co pokazać. Jest tego trochę. Także kto wie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jak Sergiu wróci, to może się od niego dowiemy, co będzie. Dobra, następny dzień. No to Crusader i Tambril. No to wiadomo, w Tambrilu no to wszystkie jeździdła. Tak, i oprócz tego te 2, które dzisiaj nam pokazano, czyli będzie ten czołg podstawowy Storm i Storm AAA, przeciwlotniczy jakiś. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale tego nie wiemy też. Z Crusadera raczej się nie spodziewam żadnych nowości. Dobrze, mówię, no za bardzo to właśnie to co teraz było. No, nie pokazywali za bardzo też nowych maszyn, mówię, no chyba, że faktycznie tutaj czekają na jakieś większe przedstawienie, tak? Tak, ale ogólnie mówimy, że nie spodziewamy się niczego nowego, ale nie spodziewamy się niczego nowego w sensie, że nieodkrytego już, bo z Crusadera dostaniemy 2 nowe, znaczy już mamy 1 nowy, za niedługo będzie drugi nowy statek, czyli będzie ta seria Spirytów. Dojdzie nam Spirit C1 do tego A1, którego już mamy, więc w tej kwestii wiemy, że one będą, ale nic poza nimi nowego jeszcze nie widzieliśmy i nie spodziewamy się. Przede wszystkim nie spodziewamy się 3 wariantów z tych Spirytów. Witaj, Sergiulu. Co ciebie słychać? Powróciłeś, wierny jak 4. pancerny. Tak jest, dobra. Kontynuujemy w takim razie. Dobra, okej, śmierć Discorda miała miejsce. Okej. Czyli co się z nim dzieje, no? Dobra, wchodzimy na Origin. Tutaj naprawdę nie ma o czym gadać, bo Origin praktycznie nic nowego nie zyskał. Jedno, co mnie zastanawia, dlaczego mają 2 dni. Jest Może tak rework luksusowy. 600? Może rework 600? I tu może powiem, chociaż oni by już się na ten temat dawno, że tak powiem, jojczeli, ale że nie jojczą, to kto wie. Tak Nigdy nie mówię nigdy. Tak, to jest bardzo możliwe. Dobra, następny dzień mamy Drake Interplanetary. Jak myślicie? 3 wariant pokażą teraz, czy nie? Myślę, że chyba trochę za szybko. Raczej myślę, że z Drake'iem fajerwerków w tym roku spodziewać się nie mamy co za bardzo. A teraz takie pytanie, a nie, bo to będzie, Ares jest pod RSI-em, tak? Czy pod Anvilem, proszę pamiętam? Crusader. Pod Ares Crusaderem. jest Myślę, że nowy wariant Katera raczej możemy zobaczyć na Defense Conie przy Invictusie. A niekoniecznie, właśnie tutaj mogą już rzucić normalnie do tak, wiesz, do pochodzenia, bo już jest tak, można już go mieć, więc i latać. To drugi. Mówimy on o trzecim wariancie. Wszedł, a jest jeszcze trzeci wariant. A, ten, tak. Czekaj, bo ten drugi to jest Scout, tak? A trzeci tak. to który miał być? Trzeci jest Expedition. Expedition jeszcze. Aha, czy on będzie miał... bo on będzie miał chyba tego, spanie, nie? Znaczy, one mają Każdy ma wszystkie spanie w spanie. sumie. Tylko tu chodzi o to, że oni mu rozwiną bardziej jego przestrzeń tam.
w środku tak będziesz miał chyba też, że tam jest jeszcze dodatkowy... A to już przy tym, przy tak- skaucie już będzie większa przestrzeń. Tak, ale w tym Expedition jest przedział na jakiś kombinezon czy coś takiego, dlatego mówię, to jest dziwna logika w tym wszystkim. A No, może, ale- just może, No. jakiś wariant któregoś statku, który będzie jakiś crafting wprowadzał. No, nie wiem, zobaczymy. Bo Drake jest taką dziwną firmą, bo oni w sumie wydają mi się być tacy najbliżsi ludziom, tak? Tak samo jak Drake mówi, co zrobisz, kiedy... Taki flota wieźwagen w od- kosmosie, kiedy, tak. Tak, kiedy i odleci. Więc... No może nas zaskoczą, ale no ja osobiście bym się w tym roku niczego spodziewał, bo zeszły rok należał do Drake'a Tak. wraz z wejściem dwóch ich statków, jak już wspomnieliśmy. Trzech, przepraszam, tak. Vulture, Więc Cutter, Corsair. To było dosyć mocne trio, jeśli chodzi o tą firmę. dokładnie, więc myślę, że na ten moment Drake dostał wyjątkowo dużo atencji i raczej skupią się na innych firmach. No dobra, no to zobaczmy dalej w takim razie. Drake'a możemy olać, bo to i tak wszyscy kupią, więc to nie ma znaczenia. Tak. Popatrzmy dalej. Misiu? Argo Cargo, Consolidated Outland. Jak to się czyta? No właśnie, co Greycat, to jest? Greycat, No to nie jest. Kruger. Tak jest, dobra, czyli Argo. Zacznijmy od Argo. Argo Cargo, tak. Tak, Argo Cargo, tak swoją drogą, to jest pierwsze nawiązanie do tego filmiku z CitConu. Tak swoją drogą. Nie wiem, czy pamiętacie na jednym z tej prezentacji, gdzie pojawiały się te wszystkie nowe okręty, które są w planach, które niby są, ale ich nie ma. To, co wszyscy spekulują, czym one są, tak były takie dosyć szturmowe rozmowy między nami. Pamiętacie to? Tak, Mhm. tak. No, to jednym z tych okrętów, który było Argo Cargo bez modułu. Pamiętacie to? Dokładnie taki puściutki, taka wydmuszka. Tak jest. Do wożenia tych boksów, nie? Z czymś Możliwe. na górze, prawdopodobnie traktor beamem, ale też tak jak już wiadomo, to nie poprzednie, tylko jeszcze chyba poprzednie Expo, znaczy Ship Showdown, tak, wygrał w sumie Argo i był obiecany nowy wariant. Tak jest. Były też Obiecane. spekulacje, że będzie to wariant do miningu Argo No. minerskie? lub salvage'u. Nie wiadomo. Ja osobiście spekulowałem wtedy w zeszłym roku, że to będzie albo salvage, albo mining, albo tractor beam. No. Znaczy może to być traktor beam, ewentualnie coś uniwersalnego może dadzą. Pamiętaj, Tak jest. że Nie teraz wiem. był bodajże przy promocji Hula C, tak? To był Hul C. Tak. Przecież było też pokazane, jak te Argo Cargo latają koło niego i te boksy mu ładują na pakę, nie? Dokładnie. To jest trzecia opcja, jaką myślałem, że to może być. Że to może być cargo runner taki mały, miniaturowy do podczepiania boksów pod inne statki. To może też być i salvage, i miner, i naprawczy. Wszystko tutaj może być. Ale co najważniejsze według mnie jest to, że to może mieć coś wspólnego z modularnością. Ale to bym chyba za dużo chciał od tego tak naprawdę. Dobra, przejdźmy do następnego. Consolidated Outland. Nie spodziewam się absolutnie nic nowego od nich. Jedyna rzecz, jaka tutaj jest warta zauważenia, to żeby Pionier tylko był w jakiejś paczce ewentualnie. I następny producent. Greycacik. A z Greycatem nowy traktor beam. Tak, Traktor Beamy Greycata może i tak, ale Argo i Greycat tworzą razem ciekawą tutaj kooperację, prawda? Bo mamy Argo SRV w tym momencie. No tak. Dokładnie. Czyli holownik, który może naprawdę dużo namieszać w wersie. Pożyjemy, zobaczymy. Będzie ten ostrzał orbitalny, będziemy rzucać na planetę wrakami, tak? Tak, oczywiście. Jeżeli te wraki znajdziemy najpierw, zacznijmy od tego. O wraki ja się nie martwię, łatwo zrobić. Dobra. Kruger, to nawet nie ma co rozmawiać o tym czymś. Anvil Aerospace. Kuźnia. Coś nowego? Nasza Myślę, wielka że kuźnia. Anvil może co nieco o Liberatorze, ale to raczej na holowiewerach, tak? Na hologramach. Też mi się tak wydaje. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek przeszli. Najbardziej dopracowany model, jaki widziałem, to był Legionista, ale on to chyba nie wejdzie za nic w świecie, dopóki nie będzie trackingu. Może ewentualnie jakiś taki stojący z zewnątrz, żeby go zobaczyć. No, to już wcześniej raz zrobili chyba, także mogliby i teraz zrobić. To z Redeemerem chyba tak zrobili, jeśli dobrze pamiętam, nie? Coś takiego Tak, Redeemer było. był w hangarze dostępny przez długi okres, zanim wydali jego model ogólnie. Pamiętam, że Vulture był jednego razu pokazany
na Expo był po prostu w jednym miejscu, ale nie był lotny. Dopiero w następnym patchu był lotny. Chyba tyle w tym momencie. Dokładnie. Okej. Anvil na razie myślę, że nie ma niczego w tym roku do zaprezentowania. Oprócz Anvil może już tego Powiedz zaprezentował. przyszłość. Już zaprezentował to, co miał zaprezentować. Może co najwyżej. F8, baby! Tak. Dokładnie. Dobrze, Myślę, że jedziemy czasem dalej. może właśnie tą F8 zrobić Best in the Show. Nie sądzę, żeby zrobili z nim coś. Chyba, Kończy się już że inna coś na niego. fajnego rzucą na przykład właśnie w Crusaderze, tak? Czy Best in Show to w sumie chyba już mamy, tak? To są... Tak, Best in Show są 4 sztuki i one wejdą pod koniec tego eventu, także to nie jest problem. Dobra, Dobra. dalej mamy Mirków i Misków. Tak, Mirai i Misk. Mirai jest... Ma już kilka statków pod swoją banderą, że tak powiem. Przebrandowano już Razory, czyli mamy 3 Razory, do tego mamy 3 myśliwce Fury. Znaczy myśliwce, 3 okręty Fury, nazwijmy to tak, które są dobrymi starterami i do tylko tego na razie się nadają. Nie latałem jeszcze kompetytywnie Latają z żadnym, kuleczki, także tak. nie wiem czym tutaj co tym można zrobić. Wiem, że są fajne są gimmiki z nich, ale zobaczymy jak to będzie działało. Misk też sobie nie wyobrażam nic nowego poza hulem C. No i Robi coś? ewentualnie może coś związanego z tam Odyseją, ewentualnie Expansem, który też No. gdzieś tam się przewijał, no bo już ta rafinacja, jeśli chodzi o mining, to też już tak gdzieś tam się robiła. Coś nad tym dubali w trackerach, więc no może coś pokażą. Tak, ja mam nadzieję, że coś powiedzą o tym, bo za długo siedzą cicho. Żadna rafineria nie jest wspomniana w tym momencie. I ostatni producent w ostatnie 2 dni. Ostatnie 2 dni. To tutaj się że tak powiem, Nie wnętrze filma. świętego Roberta, tak? No dobra, niech ci będzie, no. Jedyna słuszna firma. Tak. Króluj nam, Robercie, króluj nad wiekami, tak? No niech ci będzie. Czyli mamy RSI. RSA, tak. No tutaj ja się zamknę. Sergio, co chcesz na RSI? No to tutaj możemy zrobić naprawdę duży koncert życzeń. Nową No. Aurorę. Znaczy tak, myślę, Traktor że Beamer, Polarisa w tym stanie, co go pokazali, raczej nie zobaczymy, bo on był w takim no dosyć biednym stanie, no chyba, że naprawdę wzięli się do roboty i też go postawili w którejś hali z zewnątrz, o ile mieliby gdzie go zmieścić. Natomiast no taką mam cichą nadzieję, że może zobaczymy w końcu coś co nieco z Galaxy, które zresztą zgodnie z zapowiedziami też miało się gdzieś pojawić w najbliższym czasie. Ewentualnie też właśnie coś o nadchodzącej modularności, bo jak już wiemy po CitizenConie plany co do Galaxy się trochę zmieniły i teraz Galaxy ma również móc budować te outposty planetarne. Tak. Sergio, pamiętaj, że czas to pojęcie względne i w najbliższym czasie mogło znaczyć za najbliższych 5 lat, tak? No. Znaczy, wiesz, to może być za rok CIG, czyli za 2 lata, nie? Także... Ale... Znaczy zakładamy, że tym razem się faktycznie, tak jak Najświętszy Krzyś obiecał, że te rzeczy, które pokazują na CitizenConie, to mają wyjść tam w przeciągu 12 miesięcy. To jeżeli mają wyjść te outposty, no to trzeba też założyć, że Galaxy w międzyczasie się pojawi, tak? Jako ten statek, który ma moduł do robienia tych Że nie outpostów. wyjdą w przeciągu 12 miesięcy. Nie ma szans, nie. Nie, Nie, oni chuja we powiedzieli, wsi, powiedzieli, że zaczynają prace konceptowe dopiero nad tymi outpostami w pierwszej kwarcie przyszłego roku, także może jakimś cudem podstawowy byśmy dostali pod koniec roku. Ale mi bardziej chodzi o coś innego, Sergio. Perseusz. Astra? Coś takiego? A tak, Arastra. Arastra w zasadzie ten statek jest jedną wielką tajemnicą. Rozmiarami jest, czy dalej to się nie wiemy wie, co tak? jest, więc rozstrzał rozmiarów może być duży, może być to coś wielkości Reclaimera, może być to coś wielkości Karaka, albo coś niewiele większego niż Mol. To już pozostaje na wielka niewiadoma. Nawet leaksy na razie nie mają za dużo informacji na jego temat, bo tam chyba ze zdjęcia z leaksów było tylko tyle, że jest jego HoloViewer, Tak jest. ale żadnego modelu im się nie udało jeszcze wydobyć. Tak jest, czyli on jest jeszcze cały czas ukryty w tajemnicy. Wydaje mi się, że do 17 powinniśmy mieć pierwsze szkice jego, jeżeli nie pełny model.
Przypomnę tylko, że ostatni dzień zeszłego tego Expo to też było RSI i tego dnia pokazano Galaxy. Także na sam ostatni dzień możemy czekać na naprawdę mocny reveal i może być to coś konkretnego. Jeśli chodzi o Galaxy, jak pokazano go w zeszłym roku, był dostępny z 3 modułami, czyli modułem rafinacyjnym, cargo i medycznym. Ale tutaj jest ciekawostka, był pokazany 4. moduł wtedy i ten moduł był oznaczony jako more to come, czyli wiedzieli już wtedy, co planują i najprawdopodobniej teraz po prostu dodadzą model crafterski, który będzie tym modułem budowlanym dla Galaxy, którego jeszcze wtedy nie miał. To tak tylko ode Ale mnie. teraz sobie pomyśl, wszystko co będzie co masz w grze, teraz będziesz mógł wykraftować. Broń, narzędzia, amunicję. Misiek, teraz poproszę o mem, baza i widzisz tak tego, co Woody'emu pokazuje. Ty widzisz to wszystko, tylko czasu jakoś mało. Wiesz, A właśnie, tak, bo no. tak jeszcze wracając, w Expo 2951 to chyba Perseusza wtedy pokazali, prawda? Tak mi się wydaje, no. To było to, co Jax narobił trochę bałaganu w Perseuszu, siedząc w wieżyczce. Tak, to było wtedy, no. Więc no Albo tak, o rok wcześniej, jedno z dwóch, nie pamiętam już dokładnie. wydaje mi się, że chyba 951 właśnie to było. Takie mam wrażenie, więc no może być faktycznie tak, że znowu RSI tutaj wyjedzie czymś dużym. No ja myślę, że po prostu będą trzymać tak jak jest i nic większego nie pokażą, a jeżeli pokażą coś większego, to będzie ten twój upragniony miner, nic więcej. No na Minera czekam bardzo niecierpliwie. A jeśli nie, to zobaczymy i tak będziemy się śmiać. Dobra, ostatni dzień. Zobaczymy te traktor beamy jeszcze, no naprawdę jestem ciekawy, jak będzie można w końcu faktycznie podnosić różne rzeczy. Przede wszystkim dadzą możliwość tworzenia skrzynek, tak żeby można było wjeżdżać na outposty, zbierać wszystko do tych skrzynek nara. Na razie tego prawdopodobnie nie zobaczymy, ale patch jest cały czas w budowie, więc możliwe, że dodadzą to. Tak. A ostatni dzień to będzie Best in Show, czyli 4 statki, te, które już znamy, i finał to tam bajka. Season final. Więc tak naprawdę na tym kończy się że tak powiem, nasze gdybanie trailerowe. Wiemy, co będzie, co może być, czego nie będzie i czego nie może być, więc czekamy, nie? No to jeszcze trzeba przypomnieć, jakie statki wygrały, tak? Ostatni Ship Showdown, bo te statki właściciele tych statków dostaną skórki, czyli na pierwszym miejscu był Drake Corsair, na drugim miejscu Drake Vulture, na trzecim Redeemer, a na czwartym Origin 600i, co jest też nowością, bo w sumie po raz pierwszy od dawna nie ma tutaj Karaka. Tak jest, no. Bo po prostu miał za dużo skórek, tak? No Karak, no love. Nie, po prostu kater go rozjechał chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. Nie, znaczy Karaka, właśnie nie pamiętam co. Wiem, że był Karak chyba z 800 startował na początku, albo jakoś tak. No 80. Nie. Tak, 890 z czymś innym. 400, 600 chyba była. 890 był kater. Tak, właśnie. A z kolei 600 tak wygrała również 2951. Tak, więc no, można miała niebieską. Pamiętajmy, tak 890 nie zamienili się. wygrała, co spowodowało złamanie się niektórych serc. Tak, i bardzo dobrze. Trudno się mówi. Czy jak to powiedział ktoś, jak to kiedyś powiedział, że w przypadku 890, jeżeli nie pasuje ci biały, nie jesteś godny tego statku. Tak jest, dokładnie. Jeżeli nie pasuje ci biały kolor 890, nie zasłużyłeś, by go mieć. Proszę bardzo, tu jest moje konto, możesz mi wysłać. Dobra. Coś jeszcze, czy wystarczy? Myślę, że na ten moment to już chyba raczej wygdybaliśmy wszystko, co się dało. Wycisnęliśmy z tej cytryny cały sok i teraz czekamy, co z tego będzie. Czy lemoniada, czy jakiś zgorzelec. Dokładnie, czekamy na big reveal, co się będzie działo. Tam trzeba będzie codziennie pilnować, aktualizować informacje, no i zobaczymy dopiero wtedy, co wyniosą. Na razie możemy tylko spekulować. Tak jest. Także do następnej spekulacji. Na razie. Do zobaczenia.